Przed nami kolejna komunikacyjna przygoda w Budapeszcie. Tym razem wsiadamy na pokład autobusów. Porozmawiamy o buspasach, autobusach elektrycznych modulo, czy wreszcie o węgierskiej legendzie na kołach. Zapraszam Was do oglądania. Budapeszteńska sieć autobusowa jest całkiem spora. Tworzy ją ponad 230 linii dziennych i 40 nocnych. Pierwszym dużym zdziwieniem dla mnie było wymieszanie numeracji linii z tramwajami i trolejbusami. Autobusy numerację linii dziennych rozpoczynają od piątki, a kończą na numerze 298. Pamiętacie, że wśród tramwajów była na przykład linia numer 69, a trolejbusów 82? Linie nocne mają jednak swój zakres wśród 900. Sprawę nieco nam jeszcze komplikuje kilka oznaczeń wariantów linii. Literą A oznaczone są kursy o krótszej trasie, tak zwane wzmocnienie linii na najbardziej obłożonym pasażerami odcinku, literą B trasy alternatywne, literą E kursy ekspresowe nie zatrzymujące się na wszystkich przystankach wzdłuż trasy przebiegu, a literą G wyjazdy z zajezdni. Linie mają nie tylko warianty tras oznaczone literami, ale też swoich bliźniaków. Tak jest w przypadku zestawu linii 91, 191 i 291, gdzie trasa rozpoczyna się w jednym punkcie, przy dworcu Newgate. Częściowo wzajemnie się pokrywa, aż w pewnych punktach miasta przebiegi linii rozdzielają się na różne kierunki. Takich zestawów połączeń jest więcej. Miasto obsługuje ponad 1500 autobusów. W ostatnich latach znacznie przyspieszono wymianę najstarszych Ikarusów. Miejski przewoźnik kupił na zachodzie ponad 200 niskopodłogowych autobusów używanych. 550 nowych pojazdów weszło też do obsługi linii za sprawą prywatnych przewoźników. Obecnie obsługą miejskich linii zajmują się 3 firmy: miejskie BKV, Volanbus i VT Arriva. Na terenie Budapesztu wyznaczono kilkadziesiąt kilometrów pasów autobusowych. Pasy te są różnie zlokalizowane, raz po zewnętrznej stronie jezdni, a czasem po środku. Są też sytuacje współdzielenia buspasów z tramwajami. Przy stacji metra Blacha Luisa zobaczymy też specjalną śluzę pozwalającą autobusom zawracać. Korzystają z niej pojazdy ekspresowej linii 7E, zapewniającej dojazd do drugiej linii metra oraz półringu tramwajów linii 4 i 6 z odległego osiedla Ui-Palota. Sygnalizacji świetlnej wydzielono specjalną fazę ruchu zabezpieczającą zawrotkę autobusu.
Na jezdni namalowano też żółte pasy wyznaczające przestrzeń, w której nie powinny zatrzymywać się samochody. Jeden z głównych korytarzy autobusowych przebiega średnicowo przez Budapeszt, mostem Elżbiety, łącząc Budę i Peszt. Autobusy przemieszczają się tu swoimi buspasami, jednak koordynacja sygnalizacji świetlnych ustalona jest raczej pod strumień samochodów. W efekcie w szczycie uzyskuje się tu dość niską prędkość komunikacyjną, 15 km na godzinę. Za sprawą wydzielonych pasów czas podróży jest jednak dość pewny, a w szczycie autobusy na odcinku przebiegającym przez centrum podjeżdżają na przystanki praktycznie co chwilę. Przenosimy się na wzgórze zamkowe, do którego dojedziemy 16 z głównych węzłów przesiadkowych miasta. Ten obszar śródmieścia objęty jest specjalną strefą ruchu zamykaną szlabanami, do której dostęp mają tylko uprawnione pojazdy. 16 obsługują z reguły małe, 8-metrowe tureckie autobusy Karsan Atak. Pojazd na pokład zabierze do 40 pasażerów. Wzmocnieniem 16 jest wariant z literą A, kursujący na najbardziej obciążonym pasażerami odcinku ze wzgórza zamkowego do Székely-Mantyr. Na tej linii w obsłudze spotkamy węgierskie autobusy elektryczne Modulo C68E. Pojazd ma podobną długość i zdolność przewozową do Karsana. Konstrukcja autobusu wykonana została z włókna szklanego, co według producenta pozwoliło zmniejszyć masę pojazdu o 20%. Autobus wyposażony jest w elektryczny silnik Siemensa o mocy 160 kW i baterię o energii 144 kWh. Łącznie Budapeszt zamówił 20 autobusów elektrycznych tego typu, a linię 16A pojazdy obsługują w godzinach między 6 a 19. Dziennie elektryczne modulo przejeżdżają około 130 km. Kolejną specyficzną linią minibusową jest 27, dowożąca w pobliże Cytadeli na górze Gellérta. Poza obsługą tureckimi Karsanami w obsadzie linii śmigają kultowe Ikarusy 405. To 7-metrowy i średnio podłogowy autobus z silnikiem Perkins, z podłogą w wejściach na poziomie jednego schodka.
Obecnie w budapeszteńskim taborze tych Ikarusów jest już niewiele, ale pierwotnie miasto dysponowało aż 90 autobusami tego typu. Legenda węgierskiego przemysłu autobusowego powoli znika również z Budapesztu. Obecnie jeszcze nie jest tak trudno spotkać Ikarusy na ulicach stolicy, choć nie są to już stada pojazdów wyłącznie tej marki, jak to jeszcze było kilka lat temu. Można szacować, że w taborze miejskiego przewoźnika jest nadal ponad 350 pojazdów tej marki. Autobusy te reprezentują obecnie 3 generacje pojazdów: wysokopodłogowe, średniopodłogowe oraz niskopodłogowe. Niegdyś część nowszych Ikarusów 280 kursowała w malowaniu połączeń JORS linii 7E i 173E. Oznaczenie miało wyróżniać szybki korytarz komunikacji autobusowej, obsługiwany nowymi pojazdami o podwyższonym standardzie. Dziś specjalnych oznaczeń linii już się nie stosuje. Co jakiś czas podejmowane są próby wskrzeszenia legendy Ikarusa. Najpierw zbudowano przegubowca na bazie marki ARC, a w 2013 roku budapeszteński przewoźnik ogłosił zamówienie na nowe autobusy, w wyniku czego powstał Ikarus V127, którego montaż końcowy odbył się w zakładach remontowych stołecznego przewoźnika. Łącznie zbudowano 18 autobusów tego typu. Co ciekawe, standardowa wersja pojazdu nie ma 12 metrów długości, a jest dłuższa o dodatkowe 70 cm. Konstrukcja autobusów wywodzi się jednak z rodziny niskopodłogowych autobusów oznaczonych nazwą Modulo. Czy jednak pojazd ten podtrzyma na dłużej legendę Ikarusa? Ikarusy nie są już jednak dominującą marką w Budapeszcie. Prawie co trzeci miejski autobus, który spotkamy na ulicach miasta, będzie marki Mercedes. Obecnie jest to już najpopularniejsza marka autobusu w tym mieście. Spotkamy tu niskopodłogowe modele Citaro i Connecto, zarówno w wersji solowej, jak i przegubowej. Wśród pozostałych niskopodłogowców można tu jeszcze pojechać autobusami marek MAN, Vanhol, Volvo i Solaris. Autobusy są najbardziej uniwersalnym środkiem transportu miejskiego, co można zobaczyć w Budapeszcie. Pełnią one w mieście przeróżne role, rozpoczynając od linii lokalnych czy dowozowych do innych środków transportu, przez magistralne przebiegające przez centrum miasta, a kończąc na przykład na liniach zastępczych. Autobus jest w stanie zastąpić praktycznie każdy środek transportu miejskiego. W Budapeszcie spotkamy więc za trolejbusy, za tramwaje, czy też linie zamiast metra. O ile przez wiele lat miejski tabor był zdominowany przez jedną węgierską markę Ikarus,
Tak teraz możemy tutaj spotkać nawet 9 różnych marek pojazdów. Węgrom marzy się jednak odbudowa potęgi przemysłu autobusowego sprzed lat. Ciekawe, czy w dzisiejszym świecie pojawienie się Dominatora na miarę Ikarusa serii 200 jest w ogóle możliwe?